dobry wieczór Państwu, witam wszystkich, czy też dzień dobry, w zależności kiedy Państwo będą to oglądali. Ja nazywam się Adam Furmanek, tak jak było wspomniane, i dzisiaj porozmawiamy sobie w arcytrudnych Wordach, jak to już zostało przedstawione, o asyncu w C-Sharpie. Będziemy próbowali go zaimplementować zupełnie inaczej. Dla wszystkich, którzy jakieś doświadczenie z asynciem i z C-Sharpem mają, no to pewnie kojarzą, że on głównie opiera się na dwóch słowach kluczowych, czyli mianowicie na async i await. No i zasadniczo rzecz biorąc, w tej prezentacji my nie będziemy mocno wgłębiali się, jak to jest zaimplementowane. Jeżeli Państwo są zainteresowani, to odsyłam do moich innych wystąpień, bo z asynca to mam tych wystąpień multum, w szczególności do Internals of Async, gdzieś tam na YouTubie jest. Za to, co będziemy dzisiaj robili, to przyjrzymy się modelowi obliczeniowemu, który stoi za asynciem i zobaczymy, dlaczego ten model obliczeniowy, który wybrał C-Sharp, po pierwsze, czy to jest dobry model obliczeniowy, po drugie, czy da się wykorzystać inne modele obliczeniowe, no i na samym końcu to spoiler alert, oczywiście, że się da i zaimplementujemy to sobie w zupełnie inny sposób. No i przyjrzymy się, czy to jest lepsze, czy to jest gorsze, jak to działa, co z tym można zrobić, więc taki jest mniej więcej plan na dzisiejsze wystąpienie. No i zanim może pójdziemy dalej, to w sumie o mnie już było powiedziane, inżynier oprogramowania, zapraszam na bloga. Pytania można zadawać czy to teraz w trakcie wystąpienia, czy na maila, czy na Twittera, czy na LinkedIna, jakkolwiek Państwo preferują. Jestem też autorem dwóch książek, powiedzmy technicznych, jedna o dotnecie, jedna o matematyce, to więc zachęcam do czytania. No i tyle, no i lecimy z tematem. Agenda na nasze wystąpienie, zostało mi powiedziane, że ja mam około godziny do 1,5 godziny, więc zobaczymy, ile czasu nam to zajmie, ale to, co byśmy chcieli zrobić, to na początku zastanowimy się, dlaczego właściwie async powstał w C-Sharpie i jakie problemy on próbuje rozwiązać, co on nam próbuje dać, a potem będziemy przebiegali przez bardzo dużo rzeczy, które stoją za tym asynciem i które można było zrobić inaczej. Będziemy przebiegali przez różne rodzaje wątków, przez różne rodzaje modeli obliczeniowych, będziemy przebiegali przez jakieś rozwiązania z problemów funkcyjnych albo z problemów imperatywnych, więc takich rzeczy będzie trochę, pobiegamy sobie po tych różnych fajnych tematach, no a na samym końcu coś zaimplementujemy, czyli zaimplementujemy asynca w C-Sharpie zupełnie inaczej. No i teraz można by się zapytać, ale o co właściwie chodzi z tym projektem Loom w C-Sharpie? Otóż projekt Loom, tutaj też będzie taki delikatny spoiler alert, projekt Loom to był projekt implementowania czegoś powiedzmy jak async C-Sharpowy w Javie. Tylko że w Javie autorzy Javy podeszli do tego zupełnie inaczej i oni nie wykorzystali korutyn i nie wykorzystali rozwiązań tak jak to zerżnęły wszystkie inne języki z C-Sharpa, ale poszły w zielone wątki. I my zasadniczo będziemy próbowali sobie na samym końcu przyjrzeć się tym implementacjom i zaimplementować coś podobnego. Więc stąd się wziął tytuł, no a teraz ruszajmy. Pierwsza rzecz, dlaczego właściwie async? Co to jest, po co to jest i jaki to problem rozwiązuje? Otóż gdy przyjrzymy się C-Sharpowi, czy też ogólnie każdemu językowi programowania, ale będziemy tutaj mieli przykłady głównie z C-Sharpa, to zawsze mamy potrzebę wykonać jakiś kod na boku. Zawsze w naszych aplikacjach, czy to aplikacje desktopowe, czy to webowe, czy to jakieś nowoczesne, mobilne, czy cokolwiek innego, zawsze mamy potrzebę, że hej, zaczyna się jakiś tam główny wątek, użytkownik kliknął przycisk albo dostaliśmy żądanie po sieci, no i coś robimy, ale chcemy w tle coś wykonać. Mamy jakiś kawałek kodu, który chcemy po prostu gdzieś odpalić na boku. To może być na przykład jakieś zadanie, które wrzuciliśmy sobie do kalendarza, że ma być wykonane potem. Jakieś czynności sprzątania dookoła czegoś. To może być jakieś rzeczy, które chcemy wykonać w tle. Aktualizację pamięci podręcznej, aktualizację jakichś cache'y, tego typu rzeczy. I ta zasadniczo sprowadza się do tego, że my coś takiego chcemy zrobić, ale nas nie interesuje, jak to zostanie zrobione. Dla nas kluczowe jest to, żeby to się wykonało w miarę szybko, w miarę natychmiast, czy o jakiejś określonej porze, ale jak to będzie wykonane, no to zasadniczo już nam to nie robi dużej różnicy, tak? No i zawsze chcemy, aby nasz język to wspierał. I stąd biorą się różne wzorce. Jednym ze wzorców w C-Sharpie, takich pierwszych, który na to pozwalał, był Asynchronous Programming Model, APM. To był taki model, w którym my mogliśmy sobie odpalić jakąś operację, przez operację begin coś tam,
No i ta operacja nam się gdzieś wykonywała, a potem jak my już potrzebowaliśmy wykorzystać wynik tej operacji, to mieliśmy metodkę AND coś tam. I ta metodka AND coś tam, no to ona albo zablokowała nas w taki sposób synchroniczny, czyli zwróciła nam wynik dopiero jak on się wyliczył, jeżeli jeszcze nie był wyliczony, no albo po prostu od razu nam go dała, jeżeli on już był dostępny. No i to wyglądało tak, jak tutaj mamy na ekranie, czyli mieliśmy tutaj akurat begin read i end read, tego typu dwie metodki. No tutaj niestety też widzimy, że jakieś lambda nam się pałętają, ale zasadniczo rzecz biorąc to działa. Tak? To był pierwszy ze wzorców. Drugi ze wzorców to był EAP, czyli Event Based Asynchronous Pattern. I to był taki wzorzec, że mieliśmy coś takiego jak background walker, na to mogliśmy sobie wrzucić dowolne zadanko, jakiegoś do worka mogliśmy tam dopiąć kolejną lambdę, jakiś kolejny handler, który coś nam robił, no i to się gdzieś tam w tle liczyło, na jakiejś puli wątków, czymś tam, to się wszystko wykonywało. No i znowu widzimy, że my podpinamy jakąś metodkę, czyli robimy jakiś plus równa się, dopinamy lambdę, mogliśmy użyć anonimowych delegatów, mogliśmy użyć lamp, cokolwiek nam trzeba było, no i to się wykonywało. No i znowu, ten wzorzec działał, wykonywał to, o co nam chodziło. No jedyny problem, jaki tutaj był, czy też było wiele problemów, ale ten problem, nad którym głównie dostrzegaliśmy, to to, że ten kod znowu to są jakieś metody, jakieś lambdy. To są metody, które w momencie, gdy my zaczynaliśmy bardzo dużo takich operacji wykonywać, to ten kod robił się nieczytelny. Tam nie było takiego liniowego krok po kroku wykonania. Tam nie było widać, co się wykonuje i jak. Za to ten kod był taki porozrzucany w różnych miejscach. Trudno było wnioskować, trudno było sensownie ustalić, w jakiej kolejności co się wykona, gdzie coś skacze. W szczególności, że jak dopinaliśmy te lambdy, no to de facto nie było widać jasno, co właściwie do tego background workera jest dopięte. Więc tego typu rzeczy były dla nas o tyle problematyczne, że ten kod stawał się trudniejszy w utrzymaniu. No i my zawsze chcieliśmy, żeby ten kod do wykonania, żeby jego opakować w jakieś pudełko. Po angielsku mówimy, żeby coś było jakiś first class citizen, czyli żeby coś było takim podstawowym klockiem budulcowym naszych aplikacji. No i C# też rozpoznał coś takiego i wprowadzał TAP, Task Based Asynchronous Pattern. I to są de facto promesy z innych języków, albo jakieś future'y, albo jakieś inne colable z różnych innych języków. Zasadniczo idea jest taka, że my bierzemy jakiś kawałek kodu i my go sobie możemy opakować w coś, co jest podstawowym jakimś klockiem budulcowym języka, czyli w obiekt, no bo mówimy o C#, języku, który głównie stawiał na obiekty swego czasu i był językiem przykładem z OOP. Więc my opakowaliśmy ten kawałek kodu w obiekt i teraz my ten obiekt mogliśmy sobie przekazywać między metodami. My ten obiekt mogliśmy zapisać do zmiennej, my widzieliśmy, gdzie te obiekty są. Nam łatwo było chociażby ustalić w zrzutach pamięci, gdzie te obiekty są, co się z nimi dzieje. I wszystkie te obiekty, te wszystkie taski, bo tak one się nazywają w C#, dawały nam tę możliwość, że my de facto mogliśmy zapakować coś do taska, no i potem naoperować już na tym tasku per se. No i ten task wystawiał nam dużo metod, w szczególności wystawiał nam kluczową metodę, która nazywa się continue with, to jest po prostu jakiś den na future'ze czy na jakiejś promesie. Mamy promesę, mamy dena, czyli jak ta promesa się zakończy, czyli coś de facto skończy obliczać rzeczy potrzebne do oznaczenia tej promesy jako zakończona, no to możemy sobie zrobić continue with i coś następnego nam się liczyło. No i to chyba idea. To zostało wprowadzone już lata temu, bo to był pewnie rok okolice 2007, może 2008. No i te taski były potrzebne nam głównie po to, aby wykonywać tak zwane CPU bound, operacje CPU bound, czyli operacje, jakieś czynności, które głównie liczyły coś, głównie miały jakieś mięcho do wykonania. Na przykład chcemy generować liczby pierwsze, albo chcemy przetwarzać jakieś PDF-y, albo chcemy parsować jakieś rzeczy, albo generować, nie wiem, pliki, wpisy do bazy danych, cokolwiek. Chcemy coś młócić, coś liczyć. To były jakieś konkretne obliczenia. No ale pojawiła się taka kwestia, że my w bardzo wielu sytuacjach de facto nie chcemy nic liczyć, a chcemy na coś zaczekać. Chcemy napisać kawałek kodu, weź zaczekaj na coś. Na przykład aż minie 10 sekund, albo na przykład aż się wczyta plik z dysku, albo na przykład aż ktoś zwolni muteksa. To są rzeczy, na które my musimy zaczekać i tam de facto nie ma liczenia.
Tam de facto nie ma nic, co by się działo na procesorze i zjadało te nasze drogocenne cykle, tylko tam jest po prostu coś, co spokojnie czeka, aż coś się wykona. No i co by nam to dało? Ano to by nam to dało, że gdy my mamy takie podejście, to my możemy de facto pisać kod asynchroniczny. A jaka jest zaleta z tego podejścia, gdybyśmy mogli zrobić coś, co nam zaczeka? Ano zaleta jest taka, że wtedy ten nasz główny wątek, na którym my coś liczymy, ten główny wątek może potencjalnie zająć się czymś innym, bo on nie musi nic liczyć, on tylko czeka, aż coś się zrobi, a jak on czeka, to może zacząć robić inne rzeczy. I zanim sobie przejdziemy do tego, po co nam to właściwie jest i jakie nam to daje zalety, to zobaczmy, jak to jest zrobione w C#, bo w C#, żeby to zrealizować, no to zostały wprowadzone async i await i to było dołożone do języka C# mniej więcej w okolicy .NET Frameworka 4,5, o ile dobrze pamiętam, czyli już lata temu, 15 lat temu niemal. No i zasadniczo idea była taka, że wszystko, co zwracało jakiegoś tam taska, no to mogliśmy to zaawaitować, tak? Czyli zaczekać, aż ten task będzie zakończony. No i tutaj jest dwie rzeczy warto zauważyć. Pierwsza rzecz jest taka, że wykorzystujemy dokładnie ten sam task, którego wykorzystywaliśmy wcześniej do liczenia tych task-based asynchronous pattern, czyli do liczenia operacji CPU bound, używaliśmy tasków i teraz tych samych tasków będziemy używali do operacji, gdzie na coś czekamy. A takie operacje, gdzie na coś czekamy, najczęściej nazywamy IO bound. To są operacje, które nie liczą per se, ale one czekają na jakieś wejście, wyjście, jakieś pliki, jakieś odpowiedzi z internetu, cokolwiek innego, tam może być jakiekolwiek czekanie. No i to jest pierwsza rzecz warta zauważenia, że ten task już de facto złamaliśmy SRP, Single Responsibility Principle. Dlaczego? No bo mamy jednego taska, który reprezentuje nam dwa różne światy. Jeżeli Państwo pójdą do kodu C# i zerkną na przykład do Core CLR, jak tam są taski zaimplementowane, to tam de facto w tasku mamy dwie różne implementacje taska, pod te dwa różne typy, więc złamane SRP dość mocno. Ale druga rzecz, która jest warta zauważenia, to to, że te taski, czy ten cały mechanizm await w C#, on opiera się nie na typie task per se. On się opiera na typie, który jest awaitable, czyli na czymkolwiek, co może być zaczekane. A awaitable to jest typ, który niekoniecznie implementuje jakiś interfejs per se. On nie musi robić żadnego implementsa ani podawać explicite interfejsu, który implementuje, ale on musi na zasadzie duck-typingu mieć odpowiednią strukturę. Na zasadzie duck-typingu, czyli my próbujemy patrzeć, czy on ma te metody i te pola, których nam trzeba, a nie próbujemy go rzutować na jakiś odpowiedni interfejs. I to, co nam trzeba, żeby typ był awaitable, to po prostu kilka właściwości, czyli jakiś tam getter, czy jest zakończony, jakaś tam metodka onCompleted, która nam przyjmie, co robimy dalej, no i jakiś result, tak, jakiś wynik tej operacji. I teraz, gdy my coś takiego będziemy mieli, to ten typ jest po prostu awaitable i my możemy na niego czekać, my możemy robić na nim await. Do czego nam się to może przydać? A no, nam się może przydać do takich herezji, że my sobie możemy zrobić await 2000 i tym sposobem możemy na przykład zaczekać przez 2 sekundy, tak jak tutaj Państwo widzą. Zrobiliśmy sobie de facto 2-sekundowe spanko, 2-sekundowego sleepa, robiąc await 2000. Jak to działa? Ano działa to w ten sposób, że w C# użyliśmy metod rozszerzających, które de facto do integera dokładają nam metodę getAwaiter, która nam zwraca ten typ awaitable. I my w tym momencie, mając taką metodę, która zwraca nam ten odpowiedni typ, możemy na tym po prostu robić awaita. Ja tutaj Państwu nie sugeruję, żeby Państwo pisali tego rodzaju kod na produkcji. To może nie być do końca dobry pomysł, mówiąc eufemistycznie, aczkolwiek technicznie jest to jak najbardziej możliwe. No i tutaj jest dla nas istotne to, że ten typ jest oparty o duck-typing. To nie jest żaden interfejs. Ja nie musiałem implementować nic w integerze. Ja nie musiałem de facto rozszerzać integera, że nie wiem, iść do kodu integera, o ile coś takiego byśmy gdzieś znaleźli w C#. Nie. Ja dołożyłem po prostu metodę, która nam zwraca ten odpowiedni typ, a ponieważ my mamy metody rozszerzające w C#, no to łatwo wygląda tak, jak ja bym w ogóle nic z tym intem nie zrobił. Ale to w szczególności jest ważne dla nas, bo my możemy coś takiego zrobić na każdym typie C#.
No ale dobra, to jest to, co powstało. Tak został zrobiony async z awaitem w C-Sharpie, tak to mniej więcej działa. No i teraz jest pytanie, co z tego i co my z tym możemy zrobić? Tak jak wspomniałem, ja mam inne wystąpienia, w których tłumaczę, jak to jest zbudowane, więc odsyłam Państwa do jakiegoś internals of async, gdzie ja tłumaczę, jak to wszystko działa. Mam też inną prezentację, gdzie uważam, że async jest w ogóle największym błędem C-Sharpa, że to jest tyle złamanych reguł i tyle herezji w kodzie, że to w ogóle powinno zostać zaorane, zaimplementowane od nowa, więc też polecam moje inne wystąpienie. A dzisiaj przyjrzymy się, jak takiego asynca można implementować od strony koncepcyjnej, jeżeli już w miarę rozumiemy, jak on będzie działał, i jak to zrobić w C#. Więc ruszajmy. Kluczowym elementem każdego programowania asynchronicznego, niezależnie od tego, czy my to robimy na zielonych wątkach, czy na promesach, czy na czymkolwiek innym, zawsze kluczowe jest to, że kod asynchroniczny nie blokuje wątku systemu operacyjnego. To jest dla nas kluczowe. Dlaczego to jest kluczowe? Ano dlatego, że kod asynchroniczny de facto bardzo został spopularyzowany dość mocno przez Node'a, przez Node.js-a. Dlaczego? Przed Node'em, czyli wczesne lata 2000, no to de facto my implementowaliśmy nasze aplikacje webowe w ten sposób, że my robiliśmy jakiegoś waita na sokecie, na gniazdku, czy jak to sobie tam nazwiemy, i my po prostu czekaliśmy, aż ktoś się z nami połączy. Jak ten ktoś się z nami połączył, to my tworzyliśmy nowy wątek, przekazywaliśmy ten socket, na którym nawiązaliśmy połączenie do tego nowego wątku i ten nowy wątek już obsługiwał to połączenie, w szczególności liczył dane, wyciągał z bazy danych, zwracał co trzeba. No i to było spoko, to było proste w implementacji. Jak tylko zrobiło się nam nowe połączenie, no to nowy wątek i lecimy. No ale problem z tym był taki, że gdy my mieliśmy dużo połączeń, no to my musieliśmy tworzyć bardzo dużo wątków. Tych wątków potencjalnie tworzyliśmy tysiące i co więcej, my je co chwilę tworzyliśmy i sprzątaliśmy. No a taki wątek, jak pewnie wiemy, no jest ciężką maszynerią. Taki zwykły wątek systemu operacyjnego na Windowsie albo na Linuxie, jak go tylko odpalimy, jak stworzymy nowy wątek, to on już zjada 1,5 MB pamięci. To zależy jeszcze od implementacji .NET-a, od tego, którego runtime'u używamy, czy to jest .NET Core, czy .NET Framework, .NET Core w której wersji. To dużo zależy, tam jest dużo zmiennych, ale zasadniczo to może zjeść nam 1,5 MB na starcie. I na początku lat 2000 popularny był taki trend C10K, C10K. To był trend, w którym my chcieliśmy na jednej maszynie obsługiwać równolegle 10 000 aktywnych połączeń. I żeby obsłużyć 10 000 aktywnych połączeń przy użyciu 10 000 wątków, no to trzeba byłoby dość dużo tej pamięci zaalokować. To było ciężkie. A potem przyszedł Node, który wpadł na inny pomysł. Zamiast tworzyć wątki jak dzicy na każdym kroku, na każde nowe połączenie, to my sobie weźmy jeden wątek i na tym jednym wątku po prostu liczymy. A w momencie, gdy my musimy zaczekać na przykład na dane z dysku albo na zapytanie z bazy danych, to my w tym momencie sobie zatrzymujemy to, co liczyliśmy i bierzemy kolejne połączenie na tym samym wątku, czyli ten wątek już nie czeka jak głupi i uśpiony, tylko ten wątek liczy, cały czas coś liczy i po to był ten kod asynchroniczny. I tu dochodzimy do meritum, do tego, co widzimy na slajdzie. W kodzie asynchronicznym nie wolno nam zablokować wątku systemu operacyjnego, bo jak zablokujemy ten jeden wątek, który chce obsługiwać jak najwięcej połączeń się da, to my efektywnie zablokujemy potencjalnie setki, tysiące połączeń. I dlatego nam nie wolno zablokować tego wątku systemu operacyjnego. Ale to nie znaczy, że nam nie wolno w ogóle blokować. To nie znaczy, że my nie możemy zrobić wywołania blokującego, synchronicznego. Tylko kwestia jest taka, żebyśmy nie zablokowali wątku systemu operacyjnego. I teraz jak to się robi? Żeby to zrozumieć, to musimy się przyjrzeć C-Sharpowi i asyncowi w C-Sharpie, aczkolwiek to się tyczy wielu innych języków, za chwilę będziemy oglądali listę tych innych języków, musimy się tak przyjrzeć z góry, jak to jest koncepcyjnie porobione. I teraz w C-Sharpie async został zaimplementowany jako Coroutine Compiler Level Transformation, czyli przekształcenie kompilatora, który bierze zwykłe metody i zamienia je na korutyny. To jest pierwszy krok.
Drugi krok to jest Service Locator for Promise Orchestration, czyli my mamy Service Locator, taki wzorzec, który z globalnego miejsca pozwala nam znajdować jakieś fabryki do tworzenia tych promes, tych future'ów, tych tasków de facto w C-Sharpie. No i wreszcie mamy Statically Bound Promise Factories, czyli my mamy fabryki do tworzenia tych tasków ustalane w jakiś sposób statyczny. W szczególności tu chodzi o to, że one są w czasie kompilacji. To jest tak, powiedzmy, gdybyśmy chcieli używać mądrych słów, to jest opis asynca w C-Sharpie. I teraz co to znaczy po polsku? Po polsku to znaczy, że gdy my mamy Coroutine Compiler Level Transformation, to chodzi o to, że my bierzemy metodę i w C-Sharpie dokładamy do metody słówko async. I w tym momencie kompilator w trakcie kompilowania tej metody, on nam ją zamieni. I my za chwilę zobaczymy, jak on nam ją zamieni, jak on nam ją przemodeluje. Druga rzecz, Service Locator, tutaj chodzi o to, że my mamy globalny synchronization context, czyli my mamy zmienną globalną na wątku, która decyduje o tym, w jakiej kolejności te wszystkie kontynuacje są wykonywane i jak my je wykonujemy. Bo jeżeli my mamy aplikację desktopową, czyli jakieś WinFormsy albo WPF-y, no to tam kwestia jest taka, że my chcemy, aby te wszystkie kontynuacje potem wykonywały nam się na wątku UI-a, na wątku interfejsu użytkownika. Dlaczego? No bo na przykład chcemy zmieniać kontrolki, chcemy zmienić etykietki na ekranie, dokładać przyciski, otwierać, zamykać okienka. Ale jak my to robimy w aplikacji webowej, no to tam już tego nie chcemy. Tam dla nas kluczowe jest to, żeby kontynuacje miały dostęp do tego samego żądania HTTP, a niekoniecznie, żeby były na tym samym wątku. No i coś musi decydować, jak to jest robione. I tym czymś jest ten Service Locator. W C-Sharpie to się nazywa Synchronization Context, czyli jakiś tam kontekst synchronizacji. No i trzeci punkt, Statically Bound Promise Factories. To tutaj chodzi o to, że my w metodzie explicite podajemy, że ona zwraca taska. Ona mogłaby zwracać inną implementację, mogłaby zwracać value taska na przykład. Mogłaby zwracać naszego jakiegoś dowolnego taska, którego sami sobie zaimplementujemy. Ale to wszystko jest definiowane już na poziomie kodu źródłowego i w trakcie kompilacji. To nie jest coś, co jest dynamicznie analizowane w trakcie wykonania aplikacji. To jest statycznie. No i my zobaczymy, że te wszystkie trzy elementy potencjalnie są paskudne i my zobaczymy, jak je zaimplementować inaczej. No to lecimy z tematem. Jak teraz chodzi o historię. Async w C-Sharpie powstał w okolicach roku 2011, a produkcyjnie wyszedł w 2012 roku. I wtedy zaczął się boom na ten kod asynchroniczny z asynciem i wszystkie języki zaczęły to zżynać na potęgę. Haskell, Python, TypeScripty, JavaScripty, C++, masa innych języków, one wszystkie zerżnęły to z C-Sharpa dokładnie w ten sam sposób, jak to jest zaimplementowane w C-Sharpie. Czyli przy użyciu tych korutyn, przy użyciu tasków czy tam innych promes i przy użyciu jakiegoś środowiska wykonawczego, które decyduje, jak te kontynuacje, jak te promesy wykonywać, tak? A potem Java w wersji 17 przyszła i powiedziała hola hola, no tan rapido, nie tak szybko, my to robimy inaczej, my zrobimy to zielonymi wątkami. Dlaczego zielonymi wątkami i o co właściwie chodzi? Otóż, gdy my się bierzemy za wątki, to trzeba wiedzieć, że w systemie operacyjnym są de facto dwa rodzaje wątków. Są wątki takie pierwszoplanowe, foreground i są wątki demony, tak? Jakieś daemon threads albo background threads, w zależności od systemu operacyjnego, będą miały inną nazwę. No i te wątki systemu operacyjnego mają mnóstwo rzeczy dookoła, mają stos, a stosów potencjalnie mogą mieć kilka, bo na współczesnym Windowsie 64-bitowym, na architekturze x86, to taki wątek będzie miał 3 stosy. Będzie miał wątek przestrzeni użytkownika, przestrzeni jądra i osobny wątek, jeżeli chcielibyśmy wykonywać kod 32-bitowy. Co więcej, system operacyjny przy użyciu schedulera, planisty czy czego tam, będzie decydował, w jakiej kolejności wykonują się wątki, a nie procesy. To jest dość istotna kwestia. No i teraz jest pytanie, bo my powiedzieliśmy sobie, że wątki są drogie. Tutaj jest zaznaczone, że to jest 1 megabajt, bo tutaj mówię o wątku systemu operacyjnego w Windowsie. C# to jeszcze rekonfiguruje i potencjalnie podbija do 1,5 megabajta, ale w Windowsie z automatu domyślnie to jest 1 megabajt. No i teraz jest pytanie, dobra, no to wątki są ciężkie, to zadajmy zagadkę. To ile właściwie wątków ma zwykły notatnik?
Czyli odpalimy sobie takiego zwykłego, gdzie my mamy zwykły notatnik, taki najprostszy. No i teraz jest zagadka, ile to ma wątków zaraz po uruchomieniu. No i żeby coś takiego ustalić, no to spróbujemy sobie odpalić proces Explorera. Miejmy nadzieję, że on mi się odpali, bo on mi coś jest. Dobra, i my patrzymy na ten notatnik i patrzymy, że ten notatnik po uruchomieniu ma 7 wątków. Czyli to coś po uruchomieniu ma 7 wątków. Dlaczego? Ktoś mógłby zapytać. Ale to nie jest koniec. Ja zadam Państwu kolejną zagadkę. Ile to coś będzie miało wątków, gdy ja zacznę otwierać plik? No to po tej zagadce pewnie już się Państwo domyślają, że będzie tych wątków dużo, więc ja wciskam Ctrl-O, otwieramy jakiś plik, idziemy do Process Explorera i widzimy, że to coś, ten notatnik zaczął zjadać 19 wątków. To jest bardzo dużo, żeby tylko otworzyć plik, tak? No oczywiście, te wątki to nie są takie wątki pełnowymiarowe, 1-megabajtowe i tego typu rzeczy. Niektóre są lżejsze, te wątki służą do ładowania różnych bibliotek. To nie jest tak, że nagle notatnik zaczął nam zjadać 20 megabajtów, ale mimo wszystko tych wątków jest bardzo dużo. I system operacyjny musi sobie z nimi wszystkimi radzić. Dlatego jak Państwo następnym razem będą się zastanawiali, stworzyć wątek czy nie, no to potencjalnie rzeczywiście lepiej ich nie tworzyć, bo są ciężkie. No i dobra, to są wątki systemu operacyjnego. Nad tym mamy wątki dotnetowe. Jak Państwo w C# robią new thread, no to jest wątek, to jest cienkie opakowanie na wątek systemu operacyjnego. I ten new thread w C# ma kilka fajnych rzeczy. Po pierwsze, on może mieć nazwę, co jest w szczególności bardzo przydatne, gdy my analizujemy zrzuty pamięci. Czyli my odpaliliśmy aplikację, potem robimy zrzut pamięci aplikacji do pliku, otwieramy sobie tę pamięć w debuggerze i patrzymy, co się tam dzieje. I teraz jak ten wątek ma nazwę, to my możemy zobaczyć, co ten wątek w zrzucie pamięci, łatwo nam będzie widać, co ten wątek miał robić. Bo my wiemy, po co my go stworzyliśmy, bo wiemy to po nazwie. A jednocześnie to się może nie zgadzać z tym, co wątek robi, co może być powodem, dla którego analizujemy zrzuty pamięci. Dlatego jak Państwo tworzą nowy wątek, zawsze nadawajmy mu nazwę. Zawsze. A druga rzecz jest taka, że wątki w C# mają też swój identyfikator, jakiś tam numerek, czy tam thread ID, który oczywiście nie zgadza się z tym wątkiem, z tym identyfikatorem na poziomie systemu operacyjnego. I teraz domyślnie C# czy też .NET implementuje wątki swoje w relacji 1:1 do wątków systemu operacyjnego. To w szczególności oznacza, że jak stworzymy nowy wątek w C#, to tam będzie za nim jeden wątek systemu operacyjnego cały czas. I to w szczególności też te wątki nie będą przeskakiwały. To nie będzie tak, że Państwa jeden wątek C# będzie się wykonywał na kilku różnych wątkach systemu operacyjnego. Nie, to tak nie działa. Ale to nie jest nigdzie zdefiniowane w standardzie. Nie ma żadnej gwarancji, że tak będzie. W szczególności, gdybyśmy zrobili zielone wątki, czyli wątki przestrzeni użytkownika i jakieś mapowanie M do N, to mogłoby być tak, że jeden wątek C# wykonuje się na wielu wątkach systemu operacyjnego, albo na odwrót. Na jednym wątku systemu operacyjnego wykonuje się wiele wątków C#. C# tego nie robi. Były przymiarki do tego. Pod koniec wystąpienia zobaczymy, jak się te przymiarki skończyły, ale C# tego nie robi. Za to Java właśnie w projekcie Loom i w swoich zielonych wątkach właśnie coś takiego próbuje robić. Dobra, to mamy te wątki. No i teraz o co chodzi z tymi zielonymi wątkami? Różnica między, przede wszystkim rys historyczny, skąd w ogóle nazwa zielone wątki? Otóż ta nazwa pochodzi właśnie od zespołu autorów Javy, którzy to mieli tam Green Team, zespół zielony, który właśnie implementował wątki na samym początku istnienia Javy, czyli 20 pewnie parę lat temu, 25 albo i więcej lat temu, implementowali te zielone wątki. Potem to zostało porzucone i Java używała tego dopasowania 1:1, czyli jeden wątek javowy to był jeden wątek systemu operacyjnego, a potem oni to zmienili właśnie w okolicach Javy 17, jak robili ten projekt Loom. No i o co chodzi z zielonymi wątkami? No wątek systemu operacyjnego jest ciężki, on zjada dużo pamięci, to jest pierwsza rzecz. Jak my go chcemy, jak procesor i system operacyjny muszą się przełączać między wątkami, to tam trzeba bardzo dużo rzeczy pozmieniać, trzeba dużo rejestrów przepisać, trzeba dużo pamięci poprzepisywać, to ogólnie kosztuje, to są drogie rzeczy. I my potencjalnie chcielibyśmy zrobić to tańszym.
I żeby to zrobić tańszym, to chcemy odejść od wątków systemu operacyjnego, które są tam obsługiwane w przestrzeni jądra, a chcemy mieć jeden wątek, powiedzmy, systemu operacyjnego i przełączać sobie wątki w przestrzeni użytkownika. No i to są właśnie te zielone wątki, to są te wątki przestrzeni użytkownika, jakieś tam user thread, user mode thread i tego typu rzeczy, czyli my w C# bezpośrednio w języku implementowalibyśmy takie zielone wątki i C# jako platforma by tym zarządzał, a nie system operacyjny. Jest dużo bibliotek, które coś takiego robiły. Najczęściej takie biblioteki widzieliśmy gdzieś w C++, jakieś pthready, jakieś inne biblioteczki od tego typu rzeczy to potrafiły. W C# raczej z tego nie korzystamy, aczkolwiek są jakieś rozwiązania do tego. No a po co by nam to było? Właśnie po to, żeby zyskać na czasie. Żeby to nie system operacyjny zajmował się tymi wątkami, tylko żebyśmy to my sobie je przełączali, co potencjalnie będzie szybsze. No i teraz jaka jest zaleta takich zielonych wątków, czy wątków w przestrzeni użytkownika? No mogą być o wiele właśnie szybsze. Możemy je szybciej tworzyć, możemy tworzyć miliony takich wątków i niektóre platformy coś takiego robią. Możemy przełączać się między tymi wątkami bardzo, bardzo szybko, no i potencjalnie będzie to większa wydajność. No ale wady takich wątków też są. Wady są takie, że taki wątek, jeżeli mamy procesor z wieloma jednostkami obliczeniowymi, z wieloma korami, czy jak to sobie tam nazwiemy, plus jakieś hyperthreading i tego typu rzeczy, to taki wątek zielony, on nie będzie miał łatwo migrować pomiędzy tymi korami. Dlaczego nie będzie miał łatwo migrować? No bo on będzie przyspawany do tego wątku systemu operacyjnego, a ten wątek systemu operacyjnego będzie cały czas zajęty, więc będzie raczej cały czas leciał na jednym korze, bo tak system operacyjny będzie chciał. Więc trudno jest nam to zrobić, w szczególności też, jeżeli my byśmy pracowali w środowisku na przykład jak Node, który ma jeden wątek per se, no to ten jeden wątek siłą rzeczy nie będzie na wielu procesorach, no bo tak się nie, tak? Dodatkową kwestią jest to, że gdy my taki wątek przestrzeni użytkownika, gdy my na nim chcemy wykonywać operacje I/O, no to siłą rzeczy te operacje I/O muszą być wykonywane asynchronicznie. Bo gdybyśmy synchronicznie zaczekali na wczytanie pliku, to zablokujemy wątek systemu operacyjnego i w szczególności zablokujemy wszystkie inne zielone wątki. A tych zielonych wątków może być tysiące, więc my nie możemy tego zrobić. Więc wszystkie operacje muszą być wykonywane jako asynchroniczne, co w szczególności oznacza, że to może być droższe. Wykonywanie I/O może być droższe, więc jeżeli my teraz tego I/O mamy naprawdę dużo, no to potencjalnie tu mogą być jakieś problemy. Więc ogólnie nie ma jednej odpowiedzi, czy te wątki przestrzeni użytkownika są szybsze, czy nie. To bardzo zależy od rodzaju naszej aplikacji, aczkolwiek zazwyczaj będziemy się skłaniali ku temu, że one mogą być szybsze. I raczej będziemy chcieli udowodnić, że tak nie jest, niż że będziemy chcieli udowodnić, że one akurat będą szybsze. Więc to są zielone wątki i te wątki przestrzeni użytkownika. I co więcej, takich wątków przestrzeni użytkownika jest bardzo dużo. Bardzo dużo w zależności od platformy, której używamy. Tak? Gorutyny, jakieś zielone procesy, czy tam zielone procesory w Erlangu, tak? Jakieś tego typu rzeczy w Juli i w innych językach. One się tam często różnią. Na przykład, czy my możemy współdzielić pamięć pomiędzy zielonymi wątkami, albo jak te zielone wątki dokładnie są tworzone, czy one są powiedzmy takie turbo cienkie, czy troszeczkę grubsze, na co one pozwalają. Tam są różnice, ale koncept zasadniczo pozostaje dokładnie taki sam. Więc dużo języków implementuje tego typu rzeczy, no i w szczególności my tego typu rzeczy możemy wykorzystywać nawet nieświadomie. No bo na przykład w Erlangu, gdy my mówimy, że tych procesów tam możemy utworzyć miliony, no to jest de facto właśnie dlatego, że on używa tych zielonych wątków pod spodem i sam sobie tym rozporządza. Więc to jest pierwszy model obliczeniowy, jakieś tam zielone wątki. Teraz dochodzimy do drugiego modelu obliczeniowego, czyli model obliczeniowy z korutynami, tak? Czyli z metodami, które mogą być wstrzymane i wznowione. Korutyna to jest taka zwykła metoda, jak wykonamy sobie metodkę, która leci nam od początku do końca i potem wychodzi jakimś returnem, to korutyna to jest taka metoda, która jak zrobi takiego returna, to ona potem od tego returna może kontynuować i może zwrócić następną wartość z tego miejsca, z którego skończyła poprzednie wykonanie. Tak? To się najczęściej wykorzystuje przy jakichś iteratorach, przy jakichś pętlach zdarzeń, przy jakichś leniwie ewaluowanych, nieskończonych listach.
na przykład w Pascalu czy gdzieś. To się wykorzystuje w wielu właśnie sytuacjach, w których coś potencjalnie nigdy się nie skończy, no ale my nie chcemy czekać na to nigdy niezakończenie, tylko chcemy, żeby to coś policzyło i dało nam wynik, a potem sobie liczyło dalej i znowu dało nam wynik, tak? I te korutyny to jest konstrukcja, która jest budowana w języku programowania. Tak jak system operacyjny dawał nam wątki systemu operacyjnego i my nad tym mogliśmy budować zielone wątki w naszej platformie, tak samo korutyny to nie jest coś dane przez system operacyjny, to jest coś budowane przez nasz kompilator, przez nasz język programowania. No i te korutyny, czy tam ta nazwa, de facto tutaj jak patrzymy sobie od strony takiego computer science, od strony takiej informatyki teoretycznej, to jest uogólniona subroutine, uogólniona metoda po prostu, bo subroutine pod program to jest de facto metoda, jeżeli my tak patrzymy na to dzisiaj. Oczywiście puryści programistyczni mogą mi tutaj wytknąć, że tam są różnice, jakieś małe, ale zasadniczo rzecz biorąc intuicyjnie to o to chodzi. I generatory, których my używamy w wielu językach, na przykład też w C-Sharpie, to są de facto jakieś korutyny, które nazywamy semi-coroutines, dlatego że one nie mogą do końca same z siebie kontrolować wszystkiego, ale to już są małe, nieistotne szczegóły. No i o co chodzi z tymi korutynami i gdzie my to mamy w C-Sharpie? Na przykład yield. Yield jest de facto korutyną. To jest metoda, w której jak widzimy, to jest metodka, która coś tam liczy i ona robi tego returna, zwraca tę wartość wielokrotnie. To nie jest tak, że jak my dojdziemy do tej linijki, to koniec, metoda się kończy. Nie. Ona się kończy na chwilę, a potem znowu się zakręci w tej pętelce i znowu zwróci wartość. I tym sposobem generuje nam wartości, generuje nam jakiś iterator, po którym my możemy sobie for eachem przejechać. I teraz jak to jest robione w tle? Ano w tle, gdy my zobaczymy, jak ten yield jest robiony, to ten yield de facto jest kompilowany do takiej wielkiej metodki moveNext, która będzie nam robiła goTo i pętelki. Co się w tej metodzie dzieje? Ano ta metoda będzie nam patrzyła na jakieś wewnętrzne zmienne generowane przez kompilator z jakimiś dzikimi znaczkami, jak nie wiem, dzióbki 1 i podkreślenia nie wiadomo co. No i ona się będzie kręciła w pętli do wartości 10, tak jak to było w tym forze na ekranie. No i potem ona sobie przypisze jakąś wartość i zwróci coś, i zwróci nam true. I teraz zobaczmy, że ta metoda tutaj to jest najnormalniejsza w świecie metoda. To nie jest już korutyna, to nie jest nie wiadomo co. To jest zwykła metoda, która po prostu się wykonuje i zwraca wartość raz. I jak to działa z tym yieldem? Ano to działa z tym yieldem w ten sposób, że gdy my będziemy for eachowali po tym getCounter, to my de facto pod spodem będziemy non-stop wywoływali metodę moveNext, która ma nam zwrócić booleana, albo true, albo false. I jak zwróci nam true, to znaczy, że została wygenerowana nowa wartość, która jest zapisana właśnie w tej zmiennej jakiejś state, które potem jest odczytywane przez propertasa result, tak? A potem my znowu będziemy wywoływali moveNexta, czyli my tutaj zamieniamy tę korutynę na zwykłą metodę, którą będziemy wywoływali wielokrotnie i ta metoda wykona nam się tylko de facto tak normalnie. Wejdziemy, ona się wykona, zrobi return, koniec, a potem już jest następne niezależne wywołanie. I ta metoda po prostu będzie wykorzystywała jakieś zmienne dookoła, jakiś stan po to, żeby generować te wartości. No i my takie korutyny mamy w C-Sharpie od dawna, od lat. I te korutyny to jest najnormalniejszy w świecie fragment C-Sharpa, którego my używamy. W Pythonie są jakieś generatory, w JavaScriptie też mamy generatory, to wszystko opiera się o ten sam koncept. I w szczególności takiej metody z yieldem my moglibyśmy jej użyć do zrobienia programowania asynchronicznego. I jak Państwo spróbują wygooglować, to znajdą Państwo na stacku na przykład tematy, gdy ktoś pyta, hej, jak zrobić kodowanie i programowanie asynchroniczne przy użyciu yield returna. I takie coś robiono, takie coś ludzie próbowali robić, zanim async został dodany do C-Sharpa. A jak taki async będzie nam działał właśnie w C-Sharpie? Ano on nam będzie działał w taki sposób, że gdy my weźmiemy metodkę oznaczoną słówkiem async
i dorzucimy sobie do środka kilka awaitów, tak jak tutaj widać, i tam jakiś throw na końcu z wyjątkiem, to zostanie skompilowane do takiego wielkiego kodu, który ma 130 linii, więc to jest kawał kodu, i de facto to będzie dokładnie to samo. Będzie jakaś metoda moveNext, która będzie robiła jakiegoś switcha po jakichś dziwnych, zmiennych tutaj po stanie, która będzie w pewnym momencie robiła jakieś dziwne go-to do różnych miejsc i która będzie po prostu robiła jakiegoś returna, która będzie najnormalniej w świecie wychodziła. I tak będzie działał ten async i await w C# de facto. To, co on robi pod spodem, bez wgłębiania się w turbogłębokie szczegóły, to on w tym miejscu, w momencie, gdy my zrobimy task from result, to on nam wywoła tę metodę getAwaiter. I ta metoda getAwaiter zwróci nam coś, na czym my będziemy mogli zrobić awaita, na czym my będziemy mogli pobrać sobie ten wynik. Ale żeby ten getAwaiter zrobić, to my musieliśmy tę metodę wykonać i ta metoda to będzie po prostu skompilowana do tego moveNexta, którego my będziemy wołali przez kontynuację wielokrotnie. I tu jest jeszcze jedna ważna rzecz do zauważenia, mianowicie ten moveNext, on nie ma żadnego asynca na sobie. Async jest tylko i wyłącznie informacją dla kompilatora, co z tą metodą zrobić. To jest to coroutine compiler level transformation, o którym wspomniałem chwilę temu. Kompilator przerabia tę metodę, a potem już jedzie tak normalnie, takim zwykłym C#. To też w szczególności oznacza, że Visual Basic na przykład musiałby to implementować po swojemu. F# musiałby to implementować po swojemu. Wszystkie języki oparte o .NET-a muszą to zaimplementować same, bo to nie jest zaimplementowane w platformie. Zielone wątki różniłyby się nam tym tutaj tak, że to .NET zaimplementowałby zielone wątki, a potem C#, Visual Basic, F#, COBOL.NET i inne języki używałyby po prostu tych zielonych wątków .NET-owych z biblioteki standardowej. A await z asynciem są zaimplementowane tylko i wyłącznie w kompilatorze C#. Więc to jest duża różnica. No dobra, mamy to rozwiązanie, ale teraz zastanówmy się, jakie to ma wady. Wady tego rozwiązania są dość duże. Pierwsza rzecz to każda metoda async, ona musi nam zwrócić taska. I ten task na przykład nie może być użyty w metodach, czy tam w metodach void, no bo tam nie umiemy zwrócić taska i o ile my możemy w C# zrobić async void, to my nie możemy łatwo na tego taska awaitować wtedy, tak? No bo metoda zwróciła nam voida, nie zwróciła nam nic, tak? My tego nie możemy zrobić w konstruktorze. Jak Państwo będą chcieli w konstruktorze użyć asynca i awaita, no to nie zadziała. Dlaczego? Bo konstruktor nie może zwrócić taska. To byłoby wbrew definicji konstruktora, tak? Tego nie możemy użyć na przykład łatwo w event handlerach. Dlaczego? Bo event handlery nie powinny w ogóle zwracać wartości. Bo jak zwracają wartość, to po pierwsze, gdy my podepniemy wiele handlerów do jednego eventa, to która wartość zostanie zwrócona? A po drugie, Visual Basic albo inne języki na przykład w ogóle na to nie pozwalają. Dla nich w ogóle te delegaty nie mogą zwrócić żadnej wartości, tak? Więc to by było już jakaś tam współpraca między językami, w ogóle poszłaby do kosza. Ale największym problemem, już pomijając jakąś tam alokację pamięci, już pomijając jakieś try-catche, już pomijając skomplikowanie tego języka, największym problemem jest to, że to jest tak zwane kolorowanie funkcji. Czyli my w momencie, gdy mamy metodę z asynciem, to ta funkcja ma inny kolor. Czyli tej funkcji nie możemy normalnie wywołać z metody, która nie ma asynca. Dlaczego? No okej, my ją możemy wywołać, ale my potem nie możemy asynchronicznie zaczekać na ten wynik. Dlaczego? Bo metoda wołająca nie ma asynca. A jak ona nie ma asynca, to nie może zrobić await. Więc ona mogłaby zaczekać na tę metodę tylko i wyłącznie synchronicznie. A jak zaczeka synchronicznie, to zablokuje wątek systemu operacyjnego i cała idea kodu asynchronicznego idzie do kosza. Więc my tutaj mamy już rozdźwięk i rozbicie metod w języku na dwa światy. Na światy, z których jeden nie może wołać drugiego. I to jest największy problem tego całego mechanizmu async i await w C#. Tam tych problemów jest jeszcze dużo więcej. Odsyłam znowu do swojego innego wystąpienia, ale to kolorowanie funkcji jest najgorsze. I to był dla nas bardzo duży problem w momencie, gdy my musieliśmy wprowadzać kod asynchroniczny do kodu synchronicznego.
bo tam trzeba było całego tego asynca przepisywać metoda po metodzie do samej góry. I to było dużo roboty, to nie była prosta robota. Bardzo często tam kończyliśmy z jakimiś dzikimi deadlockami, z naprawdę dużymi różnymi problemami, dlatego że twórcy C-Sharpa zepchnęli problem zrobienia kodu asynchronicznym na nas, na użytkowników. To my musieliśmy przepisać pół świata. To nie było łatwe, teraz już zasadniczo mamy większość tego świata przepisane, więc ten problem jakoś nam się rozwiązał, za to doszły nam inne problemy, na przykład taski teraz zjadają nam ogromną ilość pamięci i strasznie nam psują wydajność i .NET i Microsoft muszą z tym grubo walczyć, na przykład wprowadzając value taski, które znowu, jakbyśmy chcieli używać value tasków w naszym kodzie, to mamy jeszcze jeden kolor funkcji. Dlaczego? No bo czekanie na value taska z metody, która zwraca taska, powoduje zwrócenie taska alokowanego na stercie, co mija się z celem. Więc znowu musimy przepisać cały nasz kod na value taski i tak w kółko. Więc dużo jest problemów z tym kodem asynchronicznym opartym o asynki, mimo tego, że oczywiście w tutorialach i w samouczkach i wszędzie jest podane, dajesz async tu, await tam, działa, nie przejmuj się. No nie do końca to jest takie dobre. No ale dobra, to jest ten drugi model obliczeniowy. Mamy jeszcze kilka innych rzeczy, które możemy wykorzystać i na przykład jednym z nich jest CPS, Continuation Passing Style. I tutaj idea jest taka, że my w tym modelu obliczeniowym wywołujemy metodę i nie czekamy, aż ona się skończy i nie interesuje nas, kiedy ona się skończy i co ona nam zwróci, bo my od razu mówimy, jak skończysz, to wykonaj coś. I ona wykonuje coś następnego. Czyli ta metoda de facto do nas nie musi nawet wrócić. Ona coś robi, a potem wywołuje dalszą metodę i robi coś następnego. I każda metoda w CPS-ie będzie przyjmowała jeden dodatkowy argument, czyli właśnie kontynuację, którą będzie robiła. I dla nas kluczowe jest to, że ta metoda nie musi wrócić. To jest taka różnica. I teraz jakby to wyglądało, gdybyśmy chcieli policzyć na przykład Fibonacciego. Jak liczymy zwykłego Fibonacciego w C-Sharpie, bez CPS-a, no to mamy metodkę Fibonacci, jakiś parametr, jak 0 to zwróć 0, jak z 1 to zwróć 1. Swoją drogą chyba ten Fibonacci jest niepoprawny, bo pewnie dla 0 też powinna być jedynka, no ale to tam szczegóły. No i potem co? W przeciwnym wypadku policz Fibonacciego od n-1, policz Fibonacciego od n-2, dodaj te dwie wartości i zwróć. Ok? To jest zwykły Fibonacci. Więc gdy my wywołujemy Fibonacciego tu w tym miejscu, to my czekamy, aż ten Fibonacci się skończy i wtedy tutaj wpada nam jakaś wartość. Fibonacci, nie wiem, dla dziesiątki to było co, jakieś tam 55 czy coś takiego. Ta wartość wpada tutaj i my ją wypisujemy. Tak? To jest idea, bo my czekamy, aż to się zakończy. A teraz w CPS-ie idea byłaby inna. W CPS-ie my przyjmujemy dodatkowy argument kontynuacji i my mówimy, hej Fibonacci, licz coś tam dla tego parametru, a jak skończysz, to wywołaj tę lambdę. I mnie już nie obchodzi, co ty zrobisz i kiedy się skończysz. Ja ciebie po prostu wywołuję i tutaj nie czekam na nic. Wykonaj się i tyle. I teraz jak ten Fibonacci będzie działał? No jak dla zera po prostu wywołamy kontynuację z parametrem 0. Dla jedynki wywołamy kontynuację z parametrem 1. A jak chcemy inną wartość, to my musimy policzyć Fibonacciego i powiedzieć mu, ej, jak ty się skończysz, to ty mi policzyłeś to, Fib1. Więc wtedy policz znowu Fibonacciego i jak on się skończy, to niech on to nazwie Fib2, a potem jak wy skończycie, to wywołajcie kontynuację z tym Fib1 plus Fib2. I teraz widzimy, że my tę kontynuację przekazujemy tu, czyli tutaj wpadnie nam wartość i my ją potem wywołamy w tym miejscu. I to jest Continuation Passing Style. To jest jeszcze inny model obliczeniowy, w którym my de facto nie próbujemy czekać, aż się metoda skończy, tylko my po prostu wychodzimy i tyle, a to niech się liczy. I teraz zaleta tego podejścia jest taka, że jak już zmienimy ten nasz sposób myślenia, to te kontynuacje będą nam się fajnie składały, no ale problem jest w tym, że my potem potencjalnie tutaj w takich złożeniach strasznie rozbywalimy stos na ogromne tysiące metod i to nam po prostu zrobi Stack Overflow. Więc żeby to rozwiązać, no to my stosujemy sztuczkę, która się nazywa trampolining, czyli jakieś trampolinki używamy,
No i to się da obejść. Kompilator to potrafi robić za nas. No ale to nie jest istotne. Istotne jest to, że to dla nas działa fajnie. I co nam to daje? To nam to daje, że my możemy to pociągnąć jeszcze dalej. I my możemy zrobić go-to programowania funkcyjnego, czyli mechanizm, który jest wyklinany przez programistów języków funkcyjnych, mianowicie call CC, czyli call with current continuation. I to jest taka sztuczka, że my wywołujemy metodę, ale wszystko dookoła, co miałoby się dziać po wywołaniu tej metody, my nicujemy i wsadzamy jako kontynuację. I jak to by wyglądało w C-Sharpie, gdyby tam była ta składnia? Zaznaczam, tej składni nie ma, to jest przykład teoretyczny. Gdybyśmy sobie wzięli taką metodkę foo, która przyjmuje kontynuację i która przyjmuje jakiegoś tam inta, i my wywołamy tę metodkę foo i wypiszemy wartość, no i jako kontynuację przekażemy pustą lambdę. Ta lambda nam w tym momencie kompletnie nie interesuje. To co tu się stanie? No foo wywoła kontynuację i przekaże jej dwójkę. No ale ta dwójka wpadnie do tej pustej lampy, więc tam się nic nie podzieje, tak? A potem foo zwróci trójkę i ta trójka wpadnie tutaj do tego miejsca, więc będziemy mieli na ekranie wypisaną trójkę, tak? To jest zwykłe wywołanie metody. Ale jeżeli my teraz tę metodę foo wywołalibyśmy jako call CC, to co by się stało? Wszystko to dookoła tej metody, całe to dalej zostałoby spakowane jako kontynuacja. I w tym momencie ta metoda foo, gdyby ona wywołała tę kontynuację, to de facto skończyłaby działanie, bo cały świat dookoła, wszystko inne byłoby de facto wykonane dalej. I ta metoda nigdy nie doszłaby do tego returna, a w szczególności ta dwójka zostałaby wypisana tutaj w metodzie writeLine. I to jest ta różnica, że ten call CC nicuje wszystko, wywleka, pakuje w kontynuację. I po co nam to się może przydać? A no to nam się może przydać do naprawdę hardkorowych rzeczy w programowaniach funkcyjnych. W szczególności tym możemy robić po prostu język imperatywny wewnątrz języka funkcyjnego. Możemy na przykład zrobić pętlę, możemy zrobić zwykłego ifa, możemy zrobić returna z metody. Masę różnych rzeczy możemy robić właśnie przy użyciu tego call CC. Dlatego to jest ogólnie traktowane tak jak go-to w językach imperatywnych. Można lepiej nie używać, bo zabójstwo i tego typu rzeczy. To jest idea. I teraz, co jest dla nas kluczowe przy tych wszystkich modelach? Przy tych wszystkich modelach obliczeniowych kluczowe dla nas jest to, że one są równoważne. Zielone wątki, korutyny, CPS-y i call CC, te wszystkie modele obliczeniowe, one są równoważne i one pozwalają nam policzyć dokładnie to samo. Wszystkie pozwalają nam na osiągnięcie dokładnie tego samego. I co nam to daje? Ano to nam to daje to, że my teraz tego C-sharpowego asynca, zamiast go implementować przy użyciu korutyn, mogliśmy go zaimplementować przy użyciu dowolnej z tych metod. Wybrano korutyny z powodów, które opisuję w różnych innych miejscach, ale w szczególności z powodu dlatego, że to nie wymagało zmiany platformy. To było coś, co można było zrobić w kompilatorze C-Sharpa. Ale jednocześnie można to było zrobić przy użyciu zielonych wątków. I my teraz sobie zobaczymy, jak to by wyglądało przy użyciu zielonych wątków, jakie to miałoby zalety i jakie to miałoby wady. W szczególności, jeżeli ktoś z Państwa, programistów C# pamięta ten czas przepisywania kodu synchronicznego na asynchroniczny, pakowania wszędzie asynca, awaita, kombinowania, jak obchodzić te deadlocki, gdy jednak musieliśmy synchronicznie zaczekać na jakieś taski, to zobaczymy, jak tam elegancko da się to rozwiązać przy użyciu zielonych wątków. No i jedziemy, implementujmy to. I żeby to zaimplementować, ja potrzebuję biblioteki do zielonych wątków, tak? Nie mam takiej żadnej w C#, której bym chciał łatwo użyć, ale Windows dostarcza coś, co się nazywa Fibers. To są zielone wątki dostarczane przez system operacyjny. One będą trochę wolniejsze niż takie, powiedzmy, zwykłe zielone wątki, chociaż nie dużo, ale po prostu nam wiele uproszczą. Dlaczego? No bo ja po prostu wezmę kawałek wątku, kawałek biblioteki Windowsowej i tego użyję. No i szczegóły są takie, że de facto to jest najnormalniejszy w świecie wątek przestrzeni użytkownika, który jest tworzony z wątku przestrzeni jądra, ale nie bierzemy tego z zewnętrznej biblioteczki, tylko bierzemy to po prostu z WinAPI. Dobra, to sobie możemy pominąć, idziemy do dema.
Pierwszą rzecz, jaką my będziemy chcieli zrobić, to będziemy chcieli zobaczyć, jak de facto async jest zaimplementowany na yieldach, czyli na zwykłych, powiedzmy, korutynach nieasynchronicznych, a potem będziemy go przepisywali na te zielone wątki. No to lecimy. To możemy zamknąć. Idziemy do dema numer 2 i w tym demie numer 2 my będziemy mieli po pierwsze wiele dem, które będą oparte o tę samą zasadę. Będziemy wywoływali jakąś metodę run, która będzie odpalała dwa taski. Pierwszy task nazywa się run internal, no i to jest najnormalniejszy w świecie task, który wywołuje jakąś metodkę zagnieżdżoną, która robi spanie przez 2 sekundy, która potem robi awaita, która potem zwraca jakieś dane, która tutaj też robi awaita. No nic specjalnego tu nie ma. Nie jest istotne, co ta metoda de facto robi, ale dla nas kluczowe jest to, że ona będzie spała 2 sekundy i my będziemy na to chcieli zaczekać asynchronicznie, na te 2 sekundy spania. To w szczególności oznacza, że jak ta metoda będzie spała, to my chcemy wykonać jakiegoś side joba, bo my mamy w tym momencie czas, żeby zrobić coś innego. To jest clue kodu asynchronicznego. I co my w tym side jobie robimy? Ano w tym side jobie my po prostu sobie wypiszemy, że mieliśmy moment, żeby wykonać coś innego, tak? Więc jak odpalimy to demo, no to ono ma nam te dwie rzeczy pokazać. Po pierwsze, był side job gdzieś tu w środku, a po drugie było spanko na 2 sekundy. Tak? To jest ten stan, który będziemy chcieli w każdym demie uzyskać. Jak nam się tego nie uda uzyskać, to znaczy, że skopaliśmy implementację. Dobra, więc to jest początek. No i to widzimy, że to mamy przy użyciu najzwyklejszych async awaitów. I teraz chcemy to przepisać na yield returna i na iteratory. No to jedziemy. To sobie zamykamy, bo to jest niezbędne. Idziemy sobie do kroku drugiego, odpalamy krok drugi i zaraz zobaczymy, jak to się nam implementuje przy użyciu yield returnów. No, Visual Studio, ruchy, bo tu nie ma co czekać na te rzeczy. Odpalanie Visual Studio na maszynie wirtualnej to jest zawsze wyzwanie, ale już jesteśmy. Dobra? Dobra. Odpal się, kod mamy. Odpalmy go sobie na samym początku, żeby zobaczyć, czy on działa nam tak, jak trzeba. No i widzimy, że było zadanko dodatkowe w środku, no i było spanko na 2 sekundy, tak? I teraz jak my to robimy? I my tu będziemy musieli napisać mnóstwo boilerplate'u i jakiegoś brudnego kodu, który nam to opisze, więc przejdźmy najpierw do meritum, jak będzie wyglądał nasz async await przy użyciu yield returna, a mianowicie będzie wyglądał dokładnie tak, będzie robił yield returna. My zamiast zwracać taska, my teraz będziemy zwracali iEnumerable'a. I tym iEnumerablem, tam gdzie byśmy chcieli zrobić await, będziemy robili yield return. I jak to działa? No my będziemy potrzebowali teraz, żeby coś takiego zrobić, to my musimy wziąć enumerator, który będzie pamiętał, że my zagnieżdżaliśmy różne metody, tak? Czyli że my z tej metody runInternal zawołaliśmy runInternal nested. Więc my sobie zrobimy gdzie my mamy tego enumeratora? Tu mamy enumeratora. Zrobimy sobie enumerator, który będzie po prostu tworzył nam stos enumeratorów zapisany jako linked lista, czyli każdy enumerator trzyma poprzedniego enumeratora. No i widzieliśmy na jednym z tych obrazków, że yieldy są kompilowane do tej metodki moveNext, prawda? No to my teraz będziemy chcieli zaimplementować taką metodkę moveNext. I co ona robi? Ona robi coś takiego, że last state to jest ta zmienna, którą my zwrócimy, która powie, czy wyliczyliśmy nową wartość. Jak ona była false'em, no to dalej będzie false'em, ale jak była true, no to my próbujemy kopnąć ten oryginalny enumerator, który będzie generowany przez kompilator, gdy my robimy yield returna. I gdy ten oryginalny enumerator, on nam coś zwróci, no to my w takim razie będziemy to zwracali, a jak on nam nic nie zwróci, to my będziemy zdejmowali go ze stosu, że ta metoda zagnieżdżona się skończyła, więc my ją spychamy ze stosu i będziemy próbowali wywoływać tę metodę pod spodem. Czyli w momencie, gdy my, że tak powiem, wyjeldowaliśmy wszystko stąd, to my zepchniemy tę metodę ze stosu i będziemy jeldować to. I to jest idea, którą my chcemy zrobić. I teraz my potrzebujemy kawałka kodu dookoła,
I tutaj widzę, że jest pytanie na czacie, zaraz do tego dojdziemy. I my potrzebujemy kodu dookoła, czyli my będziemy potrzebowali jakiejś tam kolekcji, które będą nam trzymały zadania, taski, joby, jak je sobie nazwiemy, które są w stanie runnable, czyli je możemy wykonywać, no i wszystkie zadania, które byśmy chcieli wykonywać w ogólności, jakieś tam semafory, synchronizacja, nie wiadomo co. I teraz idea jest taka, my sobie tworzymy dwa enumeratory, jeden dla metody runInternal, drugi dla sidejoba. My je sobie dorzucamy do naszych kolekcji, że hej, mamy zadanko do policzenia, no i potem latamy w pętli. Bierzemy pierwsze zadanie, które jest w stanie runnable, kopniemy je, żeby wyliczyło wartość. Jak wyliczyło wartość, przepraszam, tu je kopiemy. Jak wyliczyło wartość, no to po prostu kontynuujemy, tak? A jak nie wyliczyło wartości, czyli skończyło liczyć, to my w tym momencie po prostu je zapominamy, że ono się skończyło. I tak to działa, że my takim yield returnem, oczywiście ten kod to jest jakiś tam kod, który my byśmy schowali sobie w biblioteczce, a w całym innym naszym kodzie biznesowym robilibyśmy yield returny, no i gdzieś tam na samej górze byśmy to wywołali, używaj yield returna jako async, tak? Tak to działa. I teraz jest pytanie na czacie. Czy enumerator to nie jest dokładnie to, co wykorzystuje maszyna stanów w przypadku async await? Odpowiedź brzmi nie. Koncepcyjnie to jest dokładnie to samo, tak jak pokazywaliśmy, że tam też jest ta maszyna, to move next, ale to nie jest enumerator. To nie jest enumerator, tylko to jest awaiter. My tutaj robimy, de facto chcemy zrobić get awaiter na tym. Więc to, co my będziemy używali w asyncu, koncepcyjnie jest tym samym, ale to nie jest enumerator, który tam listuje wartości, tylko to jest awaiter, który będzie coś tam innego robił. Więc implementacja praktycznie taka sama, tak jak to pokazywaliśmy, ale nie jest to samo. Dobra, no to tutaj czyli mamy asynca i awaita i umiemy na tym zrobić, umiemy użyć yield returnów do zrobienia takiej metody, do zrobienia kodu asynchronicznego. No i tutaj explicite widać to, co zazwyczaj my ukrywamy i nie widzimy, gdy normalnie robimy async i awaity. Mianowicie każdy nasz wątek, którego używamy do asynca i awaita, on musi mieć jakąś kolejkę tych zadań, które będzie liczył i on de facto musi biegać w pętli. Jest coś w kolejce? Jak jest, to dawaj, wykonuję. Jak nie ma, no to czekam. I my te wszystkie kontynuacje, te wszystkie wiadomości, to de facto jest ukryte w biblioteczkach, które robią nam takiego while'a i tak się kręcą w pętelce. I tak to de facto działa, to jest ten kod, który my zazwyczaj ukrywamy. No i tak samo widzimy, że z yield returnem my mamy ten problem, że trzeba kolorować funkcje. Czyli, że my po pierwsze musieliśmy explicite powiedzieć, że to jest IEnumerable, my tego nie możemy łatwo zmienić na iQueryable'a albo jakiegoś innego iAble'a, tak? A po drugie, my to, żeby czekać na wynik tej metody, no to albo robimy yield returna, albo gdzieś się wgryzamy w bebechy, wyciągamy enumerator i robimy na nim jakiegoś move nexta i resulta. Tak samo jak na awaiterze możemy zrobić get awaiter, get result, albo na tasku możemy zrobić po prostu .result. To jest wgryzanie się w bebechy, którego nie powinniśmy robić. Więc to kolorowanie funkcji tutaj dla nas nie jest problematyczne o tyle, że tu nie ma kodu asynchronicznego, który by nam robił deadlocki, że tak powiem w tym przykładzie, per se, chociaż gdybyśmy tego zaczęli używać do kodu asynchronicznego, w sensie sam yield return nie powoduje nam deadlocków, ale jak my zaczniemy tego używać do kodu asynchronicznego, no to te deadlocki do nas wrócą, jeżeli będziemy chcieli tego IEnumerable'a tak sztubacko zaczekać synchronicznie. Dobra, to było pierwsza rzecz. I teraz weźmiemy ten kod, który tu mieliśmy i zamieniamy na zielone wątki. I żeby go zamienić na zielone wątki, to tak jak wspomniałem, my będziemy potrzebowali wykorzystać mechanizm fiberów, czyli tych włókien, tych lekkich zielonych wątków systemowych w Windowsie. My tego mechanizmu używamy tylko dlatego, że on po prostu był dostępny, tak? Nie mówię, że to trzeba implementować przy użyciu fiberów. To można implementować jakkolwiek przy użyciu zielonych wątków, ale ja użyłem fiberów, bo było najprościej. Dobra, odpalamy to, no i patrzymy, czy nam to zadziała. Jak nam to nie zadziała, to będzie trochę dętka, ale na szczęście wydaje się, że działa. Czyli w szczególności widzimy, że
Side job wskoczył w środek i widzimy, że było spanko na 2 sekundy. Działa. Zobaczmy, jak to jest zaimplementowane. Ano, na początku mamy trochę interopów, żeby używać tych fiberów z WinAPI-a. Potem mamy podobny kod, jak widzieliśmy wcześniej. Jakieś kolekcje, słowniki, jakaś pętelka, która coś biega i tego typu rzeczy. I teraz jak to działa? To, co my robimy, to my odpalamy wątek, my zamieniamy ten wątek systemu operacyjnego na fiber, czyli na wątek przestrzeni użytkownika. I teraz te wątki przestrzeni użytkownika, one znowu będą miały jakieś numerki. Numerek 0, 1, 2, identyfikatory jak trzeba, tak? I my w tym momencie znajdujemy się na wątku przestrzeni użytkownika o numerku 0, bo tak go sobie ustaliliśmy. I my tworzymy 2 nowe wątki przestrzeni użytkownika. Run internal z identyfikatorem 1, no i side job z identyfikatorem 2. I my na początku latamy na wątku 0, czyli mamy jakiś wątek przestrzeni jądra, ten sam wątek cały czas będzie używany w programie i na początku jesteśmy na wątku 0 przestrzeni użytkownika. Biegamy w kolekcjach, patrzymy, czy jest coś do wykonania. Jak jest, to my prosimy explicite, przełącz się na inny wątek przestrzeni użytkownika. Jesteśmy dalej na tym samym wątku przestrzeni jądra, ale przepinamy się na inny wątek przestrzeni użytkownika. I na tym innym wątku przestrzeni użytkownika wykonujemy run internal. I ten run internal po prostu robi jakieś cuda, a jak chcemy czekać, czyli chcemy zrobić awaita, no to wywołujemy sobie jakąś magiczną metodkę magic wait, która po prostu weźmie numerek tego wątku, przygotuje kontynuację, zmieni status tego zielonego wątku na jako nie runnable i wróci do wątku 0. Czyli my byliśmy na wątku 1, wracamy do wątku 0. I na tym wątku 0 my wrócimy dokładnie do tego miejsca. No i jak wróciliśmy do tego miejsca, patrzymy, czy wątek zielony zakończył, on nie zakończył, więc go zostawiamy sobie na boku, no i potem idziemy do kolejnego wątku i przeskakujemy na wątek 2. I na wątku 2 jedyne, co my wykonujemy, no to po prostu to. Hej, wypisz. Więc z tego wątku 2 potem znowu wrócimy do wątku 0, tu sobie będziemy czekali 2 sekundy i w pewnym momencie ten wątek pierwszy, on skończy spanie. Więc to, co on zrobi, to po prostu dorzucimy sobie, że hej, wątek 1 już jest gotowy. Już jest w stanie runnable i możemy go wykonać. I w tym momencie my go złapiemy tutaj i po prostu znowu się do niego przełączymy na wątek 1 i wykonamy go. I w ten sposób my robimy asynca i awaita w C# przy użyciu zielonych wątków. Teraz zobaczmy piękną zaletę tego podejścia. Te metody, one nie mają taska. Tu nie ma żadnego taska. To jest najnormalniejszy w świecie magic wait, jakaś metodka, jakiś await, cokolwiek, który nie powoduje, że my musimy przepisywać ten kod do samej góry. Czyli gdybyśmy zrobili to w ten sposób, to my w ogóle nie musielibyśmy zmieniać naszego kodu C-sharpowego, to po prostu by zaczęło działać. W szczególności, gdyby Państwo robili thread sleep, albo gdyby Państwo robili po prostu jakiś task result, albo gdyby Państwo robili jakiekolwiek read all lines na pliku, to by po prostu pod spodem przeskoczyło na inny zielony wątek. I Państwa kod biznesowy w ogóle nie musiałby być zmieniony, żeby kod async zaczął działać asynchronicznie. Więc to jest duża zaleta tego rozwiązania. I tutaj poradziliśmy sobie z tym pierwszym punktem, czyli Coroutine Compiler Level Transformation. To pozbyliśmy się tego. To teraz zajmijmy się pozostałymi punktami i zobaczmy, czy da się zrobić jeszcze coś fajniejszego. Zamykamy sobie to, zostały nam jeszcze 2 demka szybkie i w następnym demku to, co my będziemy chcieli zrobić, to podejdziemy do tego problemu odrobinkę inaczej i zamiast pozbywać się kolorowania funkcji, to zrobimy coś, co ja nazywam antykolorowaniem funkcji, czyli wymusimy, aby każda metoda miała kolor. Po co nam to? Ano po to, żebyśmy mieli wspólny interfejs dla wszystkich metod i mogli zrobić z nimi fajne sztuczki. Odpalamy sobie ten przykład, widzimy, że zadanko było, spanko tu na 2 sekundy było, wszystko działa. To, co my teraz robimy, to nasza metoda, ona na początku zwracała taska, w poprzednim demku nie zwracała nic,
A teraz każda metoda, niezależnie od tego, czy będzie synchroniczna, czy asynchroniczna, ona ma zwracać monadę. To nie jest monada w tej implementacji per se dokładnie taka jak w programowaniu funkcyjnym, więc puryści jesteśmy tego świadomi, ale ona pokazuje koncept. My chcemy zawsze zwracać takie samo pudełko od strony interfejsu. I co nam to daje? Ano my tutaj sobie zwracamy monadę, no i my będziemy używali metody jakiejś tam map typowo monadycznej, czy tam z monady, która będzie nam sklejała te rzeczy dookoła i dodatkowo my będziemy przyjmowali środowisko wykonawcze. I teraz, gdy my będziemy potrzebowali robić jakieś rzeczy asynchroniczne, no to my będziemy, przepraszam, z tego środowiska wykonawczego albo używali buildera synchronicznego, albo asynchronicznego. A po co nam to? Ano po to nam to, że my jak będziemy mieli te monady, to będziemy mieli dwa różne buildery. Jeden będzie nam budował monadę identity, czy tam ID, która to de facto jest pudełkiem na wartość, ale nic nie robi specjalnego. I drugi będziemy mieli async monadę, która będzie nam pakowała wartość do pudełka i będzie asynchronicznie wykonywała kod. I co nam to daje? Ano to nam to daje, że jak my już zrobiliśmy ten kod paskudnym, to my możemy sobie zmienić builder asynchroniczny na synchroniczny. I gdy ja zmienię ten builder i odpalę ten kod po przekompilowaniu, to zobaczymy, że on zasadniczo zadziałał tak samo z jednym malutkim szczegółem. Było spanie na 2 sekundy, było, ale side job wskoczył nam na końcu. Czyli ja teraz zamieniłem kod asynchroniczny de facto na taki kod synchroniczny. Jedną linijką kodu, w szczególności ja to zrobiłem poza tą metodą. Bo ta metoda, gdyby ta metoda była metodą biznesową, to my nie chcemy w niej grzebać. Nie. My chcemy grzebać w metodzie tam na górze, w dependency injection, w kontenerze, czy gdzieś tam i tam sobie kontrolować, jak się nam wykonują te kontynuacje, ilu używają wątków i tego typu rzeczy. I widzimy, że teraz możemy to łatwo kontrolować. Poradziliśmy sobie z tym jednym kolejnym punkcikiem, mianowicie zamieniliśmy statically bound promise factories de facto na takie dynamiczne monady, które my teraz możemy z zewnątrz kontrolować. Dobra, to jest fajne. To wygląda przyzwoicie i bardzo perspektywicznie, no ale kod jest paskudny. To zobaczmy teraz, jak pozbyć się ostatniej rzeczy, czyli tego globalnego stanu, który my tu sobie przepychamy zmienną i jak zrobić kod o wiele czystszy, o wiele ładniejszy. I to będzie ostatnie demko na dzisiaj, w którym pokażemy, jak to będzie wyglądało i zajmiemy się tą trzecią kropeczką, czyli service locatorem dla orkiestracji tych wszystkich promes. I my go będziemy chcieli zamienić na coś, co nie będzie po prostu zmienną globalną, a będzie czymś ładnym, dynamicznym. Odpalmy sobie ten kod. Przede wszystkim jak zwykle odpalamy demko, patrzymy, czy działa tak, jak nam trzeba. Widzimy, że jakiś side job był, widzimy, że spanko 2 sekundy było, działa. Większość kodu pozostaje dokładnie taka sama. Najważniejszą rzeczą, którą my teraz zmieniamy, to to, że teraz te wszystkie metody, one przyjmują parametr generyczny. I teraz ten parametr generyczny my sobie przepychamy przez wszystkie metody i tam, gdzie trzeba nam go użyć, to my go używamy. I ten parametr generyczny T to jest builder. Tak samo jak wcześniej mieliśmy buildery ID i async, teraz też mamy te buildery. I teraz, proszę Państwa, my możemy w trakcie wywoływania metodki po prostu zmienić parametr generyczny. I jak my ten parametr generyczny zmienimy, to kontrolujemy całą metodę. I to już nie jest stan globalny. Widzimy, że spanko było, widzimy, że side job wskoczył, widzimy, że to nie jest stan globalny, bo my go możemy kontrolować na dowolnym poziomie. Widzimy, że ten kod nie ma kolorowania funkcji, bo nie zwracamy żadnych tasków. Widzimy, że ten kod zależy dynamicznie od tego, co my mu tu podamy. W zależności od tego typu temy zmieniamy typy promes i wszystkiego dookoła. I największy killer feature, który daje nam C# jest taki, że ponieważ to jest parametr generyczny, to my możemy buildera zrobić strukturą. A jak my go zrobimy strukturą, to wtedy kompilator może optymalizować ten kod, bo tam już nie ma polimorfizmu. Tu jest tylko polimorfizm de facto w czasie kompilacji. To oznacza, że jeżeli byśmy się zorientowali, że taski zjadają za dużo pamięci,
to my możemy je zmienić na value taski po prostu na samej górze i to działa. I nie trzeba przepisywać w ogóle kodu biznesowego. I teraz oczywiście ja nie chciałem grzebać jeszcze bardziej w C-Sharpie, żeby, że tak powiem, ten kod ukryć, ale gdybyśmy dokładali to w C-Sharpie, no to kompilator mógłby nam po prostu na samym końcu dokładać taki parametr generyczny, tak jak dokładamy implicity w skali. Implicity w skali działają w ten sposób, że każda metoda ma de facto drugi zestaw parametrów, taki drugi nawias z parametrami i gdy my tych parametrów nie podamy, to kompilator załatwia te parametry za nas i wstawia po prostu takie wartości domyślne, które skonfigurowaliśmy per projekt. I te wartości domyślne to po prostu byłby właśnie jakiś asynchroniczny builder, który by nam działał, a my moglibyśmy go sobie zmieniać w ramach na żądanie, na przykład inaczej pod testy, inaczej pod środowisko produkcyjne, przedprodukcyjne, tego typu rzeczy. Czyli widzimy, że dało się tego asynca zaimplementować inaczej. Wyszliśmy od korutyn i pozbyliśmy się tego przekształcenia kompilatora, użyliśmy fiberów do tego, potem użyliśmy monad, czy tam czegoś monadopodobnego, aby pozbyć się tych statycznie wiązanych fabryk dla promes, czyli żeby pozbyć się explicite oznaczania, że metoda zwraca taska, no a na samym końcu użyliśmy generyków po to, żeby właśnie pozbyć się serwis lokatora. I to wszystko zrobiliśmy. Teraz jest pytanie, po co? Dlaczego? Bo ktoś mógłby zapytać, hej, ale po co nam to? No i teraz jest króciutkie podsumowanie. W momencie, gdy Java to wprowadziła, to oni, tak jak mówiłem, dawniej mieliśmy problem C10K, czyli chcieliśmy 10 000 równoległych połączeń. A w momencie, gdy wszedł ten projekt Loom, gdy oni go wypuścili, to ludzie zaczęli eksperymentować i ktoś zaimplementował coś, co nazwali C5M, czyli 5 milionów równoległych połączeń bez ani jednej zmiany kodu. Tak jak dawniej robiliśmy nowy wątek, odbieraliśmy połączenie z internetu, robiliśmy nowy wątek i to sobie leciało. Jak przeszliśmy na zielone wątki, daliśmy radę na jednej maszynce wyskalować to do 5 milionów. I teraz Microsoft zhejtował mocno zielone wątki. Parę lat temu wyszedł white paper, Państwo mogą go znaleźć w internetach, że zielone wątki są passé, że korutyny to jest przyszłość i że ogólnie zielone wątki powinny zostać zakopane, bo z nimi są same problemy. No ale jak potem Javka zrobiła, co zrobiła, no to David Fowler i ogólnie zespół dotnetowy, to był 4 czerwca bodajże 2022 roku, dokładnie tak, powiedział, że hej, będziemy eksperymentowali z zielonymi wątkami. Zobaczymy, czy się nam to opłaci. No i to było zdziwko, mnie tam ktoś przywołał na tej dyskusji twitterowej, to wrzuciłem taką ciekawostkę, żeby sobie popatrzyli. No i minęło kilka miesięcy, no i oni ten eksperyment skończyli. I co im wyszło z tego eksperymentu? Przede wszystkim zadziałało to, ale wyszło im, że oni to chcą odpuścić. Dlaczego? Ano dlatego z 2 powodów. Pierwszy powód jest taki, że C# od zawsze chciał się integrować z kodem natywnym. Od zawsze chciał się integrować z C++, mieliśmy C++ CLI. Od zawsze chciał grzebać po bebechach Windowsa, tak? Zawsze to chciał robić. I teraz się okazuje, że grzebanie w tych bebechach Windowsa powoduje, że te zielone wątki są o wiele trudniejsze w implementacji i troszkę wolniejsze. I to jest jeden z powodów. To bardzo komplikuje implementację z tego względu, że C# chciał nam pozwalać na używanie bezpośrednio C++ w C#. A drugi powód jest taki, że wprowadzenie nowego modelu programowania to byłby duży problem. To byłby duży problem. Dlaczego? Bo my tak jak 10 lat temu przepisywaliśmy kod na asynki, tak teraz musielibyśmy to pokleić z istniejącym kodem asynków i de facto mieć 3 modele programowania. Synchroniczny, asynkowy oparty o taski i to coś oparte o zielone wątki. I to jest duży, duży problem. Ten dokument, który Państwo teraz widzą, on pięknie tłumaczy na GitHubie, co oni tam zrobili, jak to wyszło. I teraz jest jeszcze jedna rzecz, ostatnia. Jak bardzo wolniejsze były te zielone wątki, bo im wyszły, że ich implementacja była wolniejsza. I teraz im wyszło, że implementacja zrobiona na kolanie prawdopodobnie w kilka miesięcy, taka proof of concept, była wolniejsza o 10% od asynków zrobionych na taskach.
Ktoś z Państwa mógłby powiedzieć, że to bardzo dużo, a ja jednocześnie mógłbym to odbić tym, że my musieliśmy przez lata przepisywać kod, cyzelować taski na value taski, rzezać i męczyć się z synchronization kontekstami i całą resztą problemów. Po tych wszystkich latach ta implementacja asynków na taskach jest szybsza zaledwie o 10%. I nawet autorzy .NET-a sugerują, że potencjalnie dałoby się przyspieszyć te zielone wątki, aczkolwiek nie we wszystkich miejscach są o tym przekonani, ale potencjalnie dałoby się. Więc gdybyśmy wpakowali 10 lat nie w przepisywanie asynka na taski, tylko w implementowanie zielonych wątków w .NET-cie, to potencjalnie mielibyśmy o wiele czystszy kod, który działałby tak samo szybko, a może i szybciej. Ale to już jest domniemanie, każdy może mieć swoją opinię. Podsumowując to wystąpienie, te wszystkie korutyny, one tak się średnio integrują z platformą. Nie użyjemy tego w konstruktorach, nie użyjemy tego w metodach void, to są kolorowe funkcje, z tym są problemy. Ten globalny stan przy użyciu synchronization kontekstów to w ogóle jest straszna lipa. Są inne modele obliczeń, niekoniecznie lepsze, niekoniecznie gorsze, ale są inne, które są równoważne i pozwalają nam na zrobienie wielu rzeczy. CPS, call.cc, jakieś zielone wątki, jakieś tego typu inne rzeczy. I te zielone wątki to jest coś, co możemy wykorzystać, aby zrobić asynka i uzyskalibyśmy mniej więcej coś takiego, jak było tutaj widać na slajdach. No i ja po tym wszystkim dziękuję Państwu za wysłuchanie tej prezentacji i jak są jakieś pytanka, no to lecimy i postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć. Tutaj na slajdzie mamy QR kod do mojego bloga, tam gdzie są slajdy z tego wystąpienia, tam są też moje inne wystąpienia, dema, kody, tam wszystko będzie. No i tyle. Czy mamy jakieś... O, i widzę też, że ten link też wpadł na YouTubie, więc zachęcam do zajrzenia na blog. No i jak są jakieś pytania, to z chęcią na nie odpowiem. No dobrze. Widzę, że żadnych pytań nie ma. Halo, halo, macie jeszcze jakieś pytania do Adama? Myślę, Adam, że tak wyczerpałeś dzisiaj temat. No, 1,5 godziny nam prawie wyszło na to. Okej. O, pojawiło się jakieś pytanie. Jest pytanko, czy ta implementacja jest gdzieś na GitHubie? Jest na blogu, nie na GitHubie, ale jest na blogu, tam w tym linku, który wrzuciłem, tam będzie ta implementacja. O, jest kolejne pytanko. Jeśli programiści C# przyzwyczajeni są do async await, jaki byłby sens wprowadzać green threads, które są aktualnie wolniejsze? No, to jest bardzo dobre pytanie, no i to jest jeden z argumentów, dla których właśnie twórcy .NET-a prawdopodobnie zdecydowali się nie wprowadzać tego, bo po pierwsze, no, musieliby znowu spędzić parę lat nad cyzelowaniem zielonych wątków. Po drugie, programiści C# musieliby srogo przepisywać wszystkie swoje aplikacje na ten nowy model, a co by z tego mieli? Prawdopodobnie już nic. No chyba, że te zielone wątki udałoby się jeszcze bardziej zoptymalizować niż taski, co nie jest pewne. Być może tak by było, ale to nie jest gwarantowane. A co byśmy mieli innego? No de facto nic. My już mamy programowanie asynchroniczne, ono działa, tak? Nie ma sensu znowu przepisywać kodu na powiedzmy czystszy, bez kolorowych funkcji, no bo on już jest ładnie z asynkami połączony i wszystkim, więc de facto nic byśmy nie zyskali. Te zielone wątki dałyby nam zysk tylko i wyłącznie, gdybyśmy na samym początku nie poszli korutynami, a poszli zielonymi wątkami, tak jak to zrobiła Java. Wtedy my jako programiści C# nie musielibyśmy w ogóle przepisywać kodu, a wszystko byłoby zrobione na .NET-cie w platformie i to Microsoft musiałby się męczyć z implementowaniem zielonych wątków. Dobra,
jest kolejne pytanie od Wojtka. A czy nie dałoby się wprowadzić green threads, aby się dało używać jednego albo drugiego, bez konieczności przepisywania? Skoro jedno by było lepsze do jednego, a drugie do drugiego. No, odpowiedź na to pytanie brzmi oczywiście, dałoby się wprowadzić zielone wątki gdzieś z boku. No tylko jest teraz pytanie, jak to pokleić do kupy. No bo to, że powiedzmy pan w swoim kodzie biznesowym będzie używał zielonych wątków, to nie znaczy, że popularna jakaś biblioteczka do robienia zapytań restowych będzie używała zielonych wątków. Ona potencjalnie będzie używała asynca na taskach. Ona panu zwróci taska. No i co wtedy? No trzeba by tego taska jakoś umieć użyć z zielonymi wątkami. Więc to nie jest tak, że my nie moglibyśmy tego wprowadzić z boku. Moglibyśmy, ale wtedy mielibyśmy w najlepszym wypadku dwa światy niekompatybilne, a w najgorszym po prostu nikt by nie używał tej drugiej implementacji, więc po co na to marnować czas? Kolejne pytanie mamy. Czy zgodziłbym się z opinią, że warto by by default pisać tradycyjnie, a asynchronicznie dopiero tam, gdzie jest to uzasadnione? Czy ja bym się zgodził z taką opinią? W pierwszej chwili wydaje mi się, że nie. Już tłumaczę, ale w drugiej chwili wydaje mi się, że to też mogło mieć sens. Wydaje mi się, że nie. Dlaczego? No bo jeżeli będziemy pisali kod synchronicznie, bez żadnych asynków, awaitów, no to w pewnym momencie gdzieś pewnie będziemy chcieli użyć tego asynca i awaita, a to oznacza, że musimy wtedy przepisać cały kod do samej góry, to co zrobiliśmy 10 lat temu. Więc to byłby duży błąd, więc ja nie polecam używać kodu już bez asynca i awaita, zresztą wiele frameworków już nie pozwoli nam na to tak naprawdę, no bo one już od samej góry będą miały asynca, więc po prostu go dokładajmy. Ale z drugiej strony teraz jest sensowne jest pytanie, bo być może to było meritum tego pytania, czy jak mamy jakąś operację, która potencjalnie chwilę trwa i czeka, to czy ją robić asynchroniczną, czy nie? I tu Microsoft na przykład dawał taką sugestię, regułę, dobrą praktykę, że każda operacja, która może trwać więcej niż 50 milisekund, ale chodzi o czekanie, no to ona powinna być asynchroniczna. A operacje, które mogą się skończyć krócej, mimo że czekają, to niekoniecznie muszą być asynchroniczne. Więc to jest jakaś tam dobra miara, którą by można wykorzystać. Niemniej raczej bym się nie pchał w pisanie dużego kodu biznesowego bez tych asynków, awaitów, no bo prędzej czy później po prostu gdzieś dostaniemy tego asynca, awaita. No nie da się tego raczej uniknąć. Kolejne pytanie. Pierwsze. Czy da się na Green Thread zrobić coś jak task when all, gdzie startuje kilka tasków równolegle i czekam na wszystkie? Jak najbardziej się da. Oczywiście. W tej mojej implementacji, którą ja zrobiłem, no dałoby się to zrobić w miarę bez problemu. Trzeba by po prostu rozszerzyć ten jeden wątek systemu operacyjnego na wiele wątków systemu operacyjnego. Tak, więc to się da koncepcyjnie i technicznie da się bez problemu zrobić, ale w tym moim kodzie też dałoby się to rozszerzyć, jeżeli by trzeba było. Drugie, czy da się zrobić fire and forget jak async void na zielonym wątku? Dokładnie tak samo. Jeżeli potrafimy wziąć zielony wątek i de facto odpalić go na innym wątku systemu operacyjnego, no to on już będzie fire and forget. To jest dokładnie to samo, co byśmy zrobili z taskranem obecnie, bo taskran nam po prostu wykona lambdę na jakimś wątku threadpool, prawda? Więc to jest dokładnie fire and forget i to się też da zrobić z zielonymi wątkami koncepcyjnie i technicznie bez problemu. No dobra, to chyba było ostatnie pytanie, które mamy na czacie w tym momencie. Jeśli ktoś z Was ma ochotę jeszcze zadać pytanie Adamowi, to mamy ostatnie kilka chwil na to. Ja przy okazji, Adam, chciałam jeszcze z Tobą porozmawiać o tej żywej dyskusji, która nam się pojawiła pod reklamą na Facebooku, gdzie zarzucano tytułowi prelekcji niezrozumienie, tak, że tak powiem to delikatnie i będę tutaj operować eufemizmem. I chciałam znać Twoje zdanie na temat niezrozumiałości tematu prelekcji, czy treści tego, o czym dzisiaj nam opowiadałeś, która była umieszczona w poście.
No to jest pytanie, nad którym można by się pochylić. No pierwsza kwestia jest taka, że to jest dyskusja o nazwach, a nie o meritum, tak? Więc to jest de facto jakaś logomachia. Rozmawiamy o nazwie czegoś, a nie o tym czymś, co tym czymś jest. Ale z drugiej strony jest to jakieś uzasadnione pytanie dla purystów językowych, w jaki sposób przetłumaczyć te różne rzeczy z języka angielskiego na język polski, czy może jednak trzymać tytuł po angielsku i opis po angielsku. Ja nie znam lepszego słowa na coroutines niż korutyna, nie znam lepszego słowa po polsku na fibers niż mówić na to fibery po prostu. Tak samo na await mówię po prostu zawaitować, tak żeby każdy wiedział, o co chodzi, a nie na przykład zaczekać. Czy da się to tłumaczyć lepiej? Z pewnością się da, ja nie znam lepszych określeń. Jak kiedyś poznam, prawdopodobnie zacznę ich używać, jeżeli oczywiście nie będą wprowadzały ludzi w błąd. A jednocześnie nie da się zadowolić wszystkich, no i pewnie jakbym zaczął właśnie mówić, że czekamy na zadanie, a nie awaitujemy taska, osobiście nie jestem przekonany, że to byłoby bardziej zrozumiałe, o czym ja właściwie mówię. Słownictwo w IT już w ogóle jest bardzo, że tak powiem, jedno słowo ma tyle znaczeń, że jak my jeszcze wprowadzimy synonim po polsku do tego znaczenia, no to jest w ogóle szalona kwestia, więc ja w każdym razie tak to przetłumaczyłem. Jeżeli ktoś ma lepsze propozycje, z chęcią wysłucham, a jak nie, to już tak zostanie. Dzięki, mam nadzieję, że osoby, które dyskutowały z nami pod tym postem, były dzisiaj na prelekcji albo może nawet jeszcze są. I Adamie, pojawiło się jeszcze jedno pytanie od Wojtka. Dobrze. I jeszcze od Łukasza, więc jeszcze te dwa pytania. Dobrze. Co do pytania Łukasza, to nie jest tak, że kod nie zawsze jest na osobnym wątku, chyba jak coś może się szybko wykonać, to nie jest odpalone na osobnym wątku, więc można zawsze pisać async. To jest bardzo dobre pytanie, jak właściwie działa async. I tu trzeba pamiętać o tym, że async zawsze, jak my zrobimy await jakaś metoda, to i tak nam się wykonuje na tym samym wątku do momentu, gdy ono będzie musiało zaczekać na coś, gdy de facto któryś z tych awaiterów, czekaczy po polsku, któryś z tych awaiterów powie nam, że hej, trzeba czekać. To dopiero wtedy będzie kontynuacja potencjalnie wykonana na innym wątku. Potencjalnie, bo to zależy od synchronization kontekstu i od masy innych rzeczy. Dlatego zachęcam do internals of async, do tego mojego wystąpienia. Ale może być w szczególności tak, że jak zrobimy await na metodzie, to co będzie po tym awaitie może się wykonać na tym samym wątku, może się wykonać na innym wątku i my nie mamy nad tym żadnej kontroli. Czy z tymi zielonymi wątkami dałoby się coś takiego zrobić? Jak najbardziej tak. Te wszystkie modele obliczeń są równoważne. Są równoważne i w szczególności to oznacza, że to, co my mamy w tym momencie w asyncu, powiedzmy jakąś tam semantykę obsługi wątków, da się ją przenieść na zielone wątki, jeśli byśmy chcieli. Oczywiście, że tak. To jest kwestia, jak bardzo nam się chce to przeimplementowywać od nowa i jak najbardziej to da się zrobić. Jednocześnie, jeżeli Państwa interesuje, jak ten async działa, no to tak jak mówię, to jest kolejne półtora godziny czy półtorej godziny wystąpienia, więc dużo roboty, więc zachęcam do przejrzenia. Kontynuując, bo widzę, że wpadły nam kolejne pytanka. Łukasz, czym jest nazwa? To, co zwiemy różą, pod inną nazwą równie by pachniało. William Shakespeare, Romeo i Julia. Zasadniczo tak, no proszę Państwa. Ważne jest to, żeby rozmawiać o meritum i o esencji, a nie o nazwie tej esencji. Jak my sobie korutynę nazwiemy korutyną X-em albo umlautem, to nie zmienia znaczenia tego, czym ta korutyna jest. Więc rozmawiajmy po prostu o esencji, a nazewnictwo, jakkolwiek rozumiem, że są niektóre paskudne kalki z angielskiego, w szczególności, że czasami mamy fajne polskie odpowiedniki, na przykład zamiast content możemy mówić treść, w szczególności, że content jest też słowem polskim i ja na przykład jestem wielce content, że mogłem przed Państwem dzisiaj wystąpić, ale dla niektórych rzeczy po prostu nie ma tych odpowiedników tak dobrze określonych i wymyślanie polskich odpowiedników mogłoby tylko wprowadzić błąd. No ale niemniej to już jest kwestia osobista i preferencji tam subiektywna. Lecimy dalej. Pan Marcin, słyszałem kiedyś, że green threads jest trudno pogodzić z wątkiem UI. Myślisz, że to sensowna obawa? No, proszę Państwa, jest tak samo trudno je pogodzić z wątkiem UI, jak trudno jest nam pogodzić asynca C-sharpowego obecnie z wątkiem UI.
Bo jeżeli my mamy configure await false, a Państwo na pewno to widzieli, no to my to powinniśmy de facto zawsze robić configure await false. Dlaczego? No bo my najczęściej nie chcemy kontynuacją wracać na ten sam wątek. A configure await true było z domysłu true, czy tam jeżeli go nie podamy, to będzie z automatu true, właśnie po to, żeby kontynuacje wracały na wątek UI i działały poprawnie. No i stąd się nam wzięło bardzo dużo problemów, bo co jeżeli coś innego nam zablokuje wątek UI? No to mamy deadlocki. To było clue, meritum, cały ten problem czekania na kod asynchroniczny w kodzie synchronicznym, to był właśnie ten problem, że my najczęściej musimy wrócić na jakiś wątek UI-a. I stąd się brały te deadlocki. Ale czy zielone wątki będzie z tym trudno pogodzić? Odpowiedź brzmi tak. Ale czy będzie to trudniej pogodzić niż to, co mamy obecnie w asyncu C#? Odpowiedź brzmi moim zdaniem nie. To będzie dokładnie ten sam problem. Po prostu będzie inaczej wyglądał, czy też będziemy rozwiązywali go, może wydawałoby nam się, że to jest inny problem i on inaczej działa, a to jest co do esencji dokładnie ten sam problem. Więc tam, gdzie my teraz mamy problemy z asynciem, na przykład właśnie w lokach, że my nie możemy robić gdzieś tam awaita w loku, no to z zielonymi wątkami będziemy mieli dokładnie ten sam problem. To są te same problemy koncepcyjne. Zielone wątki poradzą nam jedynie z tym, że nie musimy kolorować funkcji, więc to nam może rozwiązać kilka problemów. Ale poza tym cała reszta raczej będzie równoważna. Kontynuując, pan Jakub, wspomniałeś wiele języków, który z nich jest najbardziej przyszłościowy? No to jest dobre pytanie, który z nich jest najbardziej przyszłościowy. I statystyki i jakieś, powiedzmy, obserwacja rynku sugerowałaby, że JavaScript i Python. JavaScript dlaczego? To chyba jest najpopularniejszy język na chwilę obecną, czy tam powiedzmy jakiś TypeScript, czy jakieś odmiany JavaScriptu. Python, no cały machine learning, całe data science, wszystko de facto leci na Pythonie, wszystkie ETL, big data, więc na pewno on będzie działał. Który jest najbardziej przyszłościowy moim zdaniem? Nie mam pojęcia. Na pewno świeżakowi sugerowałbym raczej spojrzenie na JavaScripta i Pythona. Nie boję się o pracę w C#, Javie albo innych jakichś tam popularnych językach. C++, czy odejdzie w niepamięć, śmiem wątpić. Czy Rust będzie zyskiwał na popularności? W niektórych zastosowaniach pewnie tak, ale jakiegoś wielkiego boomu bym się nie spodziewał. A czy tak będzie? Czas pokaże. Zobaczymy, jak bardzo moje przewidywania się tutaj sprawdzą, a jak nie. No i jeszcze pan Tomek mówi świetne dzięki, więc dziękuję za miłe słowa. Dziękuję Państwu za przyjście na to wystąpienie. Jeśli byśmy mogli slajdy jeszcze poprosić na kilka sekund dosłownie, bo na końcu tych slajdów my mamy jeszcze bardzo dużo, po pierwsze książek, które ja polecam ogólnie z .NET-ów, z .NET-a, z C#, z masy rzeczy dookoła, w szczególności CLR via C#. Mimo że to jest już stara książka, bo ona pewnie chyba była do .NET-a Frameworka 4, tam i tak jest bardzo dużo wiedzy dalej. Gdyby Państwa też interesowała moja książka, oczywiście .NET Internal Schoolbook, zachęcam. Jest kapitalny blog Raymonda Chena, The Old New Thing. Jeżeli Państwa interesują takie, powiedzmy, praktyczne rzeczy, ale właśnie z takim spojrzeniem koncepcyjnym, abstrakcyjnym, computer science, The Old New Thing jest właśnie genialny z wielu takich rzeczy, gdy patrzy na różne architektury, na debugowanie, na zrzuty pamięci, więc to zachęcam. Poza tym trochę linków do mojego bloga, gdzie pokazuję właśnie te różne demka, kody, problemy i tego typu rzeczy. No i trochę linków poza mojego bloga, gdzie opisuję dużo różnych ciekawych rzeczy z tej tematyki. No i to powiedziawszy, ja Państwu bardzo dziękuję tutaj za przyjście. Mam nadzieję, że się podobało. Pytania, komentarze zachęcam do zostawiania na Twitterze, na YouTubie, gdziekolwiek. No i to tyle. Dziękuję Państwu.